Trzeba, wiesz, trzeba się wspierać. Łatwo wpaść w takie flow. Łączy ludzi, jak mało co. Jak jest kontrabas i słychać ciężki kontrabas, to nie, jego bardzo lubię ciąć. Przeszedłem dosyć długą drogę w poszukiwaniu tego brzmienia, bo mam dosyć sporo samplerów. Jedne z nowszych epok, drugie właśnie ze starszych, z lat 80., z lat 90. I każdy z tych samplerów charakteryzuje się innym brzmieniem. Myślę, że największym takim faktorem, dlaczego kupiłem ten sprzęt, jest po prostu brzmienie. Brzmienie, które w dzisiejszych czasach nie jest zbyt popularne, ale dla mnie jest to brzmienie, które szanuję, które bardzo lubię i które od zawsze mi się podobało. Kultura hip-hop dla nas jest czymś wielkim tak naprawdę, bo wychodzi to z serca, łączy ludzi, jak mało co. Wydaje mi się, że jest ważne mieć coś takiego w życiu, no i dla mnie to jest właśnie kultura hip-hop ogólnie. Także łączyć się z innymi zajawkowiczami, że tak powiem, i wspierać nawzajem, no i czerpać pomysły od siebie samych. I widzę, co jest grane jak na filmie. Zżerani przez ambicje, w rezultacie dławią się kredytem jak prowident. Wbijam na chatę, po haracze, daję sobie radę, no bo wiele ziom przeżyłem i nie płaczę już. A noce mam spokojne, choć wielokrotnie czułem, że to był początek przygody z rapem. Piszę, no i nie wybrzydzam, do tego robię bity, no i czuję się jak Riza. Guru z Gangstara, jedna z postaci, która naprawdę miała wielki wpływ na moje życie i na sposób, jaki tworzę muzykę. Iam z Francji. Za bardzo dużo ludzi nie mówi po francusku, a język nie jest żadną barierą i też można się inspirować takimi artystami. Baku szaman plus baner, Wrażeń gwarantor pane, wbijaj na poddasze, a zobacz co jest grane. to LWO, Rap dla prawdziwych graczy buja głowa. i nic nie trzeba tłumaczyć. Baku szaman plus baner, Wrażeń gwarantor pane, wbijaj na poddasze, a zobaczysz co jest grane. to LWO, Mamy wiele możliwości, a pomimo tego robimy to z miłości. Yo, tak. Aha. No, dla mnie na pewno, jeżeli chodzi o polski rap, to jest DJ 600V, jego stare mixtape'y, to jest na pewno, jeżeli chodzi o brzmienie i o to jak on złączał całą scenę hip-hopową w Polsce w tamtych latach. Setki razy słyszałem, że w życiu jest potrzebny balans. Do czego nie chcesz dopuścić, a na co sobie pozwalasz. Ważne kwestie, choć uwagi poświęcony im niewiele. Brakiem skupienia bardzo łatwo poryć sobie beret. Ponoć tak się wyśpię jak sobie pościelę. Jednak wiele śmieci, które wsysają cały mój life force. Wokół mnie ciężko na konkretach skupić się. Też pogubiłem priorytety, sam do końca nie wiem gdzie. Dla mnie na pewno 600V. Dzięki niemu dowiedziałem się o wielu artystach, o których bym pewnie się nigdy nie dowiedział. No a jeżeli chodzi o już taką szerszą scenę amerykańską czy coś, to przede wszystkim no, na pewno DJ Premier. To jest mój ulubiony, kurde, że tak powiem, beatmaker, producent. Chociaż ostatnimi czasy odkryłem takiego gościa jak Nick Wiz.
No i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mocno zainspirował na pewno to, jak robię i postrzegam produkcję muzyczną teraz, w tych czasach, dzisiaj, o tak bym Tam powiedział. gdzie kierujesz uwagę, będzie twoja energia. Poprzeczka wysoko, niczym uzależnienia. Sztuka skupienia wymaga treningu, by zachować balans bez żadnego wysiłku. Typy na winklu, skupieni na profitach, MC na płytach, dupy to nawet panie mnie nie pytaj. Energia życia, jak zachować równowagę i w tym jednym momencie skupić całą swoją uwagę. Powtarzam to jak mantrę, jak do bitu refren. Skupienie na negatywach mija się z celem jak marzenie, które nigdy nie rozwinie skrzydeł, dopóki nie zainwestujesz we własną wizję. Wiesz co, ja najbardziej lubię jazzów, jak jest kontrabas i słychać ciężki kontrabas, to nie, jego bardzo lubię ciąć. Coś z lat 70. i 80., gdzie jeszcze słychać ten brud, no nie? I to jest, jak dla mnie, jak najlepsze. To był koniec lat 90., więc teoretycznie nie było nawet na czym robić, albo po prostu pamiętam się, robiło się loopy po prostu z kasety, na kasetę się przegrywało i wtedy się nagrywało. To jest kupa wspomnień. Pracowałeś z wieloma świetnymi artystami, jak m.in. Peja, Fu. Z kim współpracowało ci się najlepiej? To jest dobre pytanie, wiesz. Z każdym z tych artystów się mi dobrze współpracowało, wiesz, każdy jest inny. Z Fusznikiem poznałem się za mało lata, także to wiesz, to była pierwsza szkoła z chłopakami z Warszawy. A z Peją mi się zajebiście współpracowało. Rychu ma zajebistą wiedzę na temat tej muzyki i serce do dzisiejszego dnia. Zacznijcie od komputera, bo każdy ma w domu komputer, prawda? Zacznijcie od komputera. Zacząłbym od czegoś na budżecie, czyli na przykład MPC One i potem z czasem coś bardziej analogowego, coś bardziej z klasycznych sprzętów, jak klasyczne Akai. A jaki jest twój weapon of choice? Oj, wiesz, to ciężko mi powiedzieć, kurde, bo mam dużo tych sprzętów przeróżnych. Na pewno jedyną rzeczą, którą zawsze mam odpaloną w studio, jest Roland MV8800. Jeżeli chodzi o limitację, na pierwszy rzut oka może to być coś, co może przeszkadzać, ale jeżeli podejdzie się do tego kreatywnie, to może to bardzo ułatwiać, bo na takich starych samplerach łatwo wpaść w takie flow i produkować rzeczy naprawdę odruchowo. W porównaniu na przykład do nowszych samplerów tam jest masa opcji, masa efektów, masa wszystkiego i czasami można się w tym zgubić. A jeżeli chodzi o stare samplery, to można właśnie wpaść w taki zone i skupić się po prostu na brzmieniu, nie przekombinować z aranżem, żeby to po prostu było dobrze sklejone, dobrze razem brzmiało i dobrze bujało. Ja generalnie hip-hopu zacząłem słuchać dosyć późno, bo w wieku, tak świadomie, w wieku 18-19 lat, a gdy zaczęło to do mnie trafiać, to wtedy poczułem, że to jest taka moja subkultura, do której po prostu chciałbym należeć. I od tamtej pory zacząłem się po prostu zagłębiać, czym jest hip-hop
czym jest ta cała kultura, jakie są jej elementy i szanuję każdy z tych elementów i szanuję każdego człowieka, który jest po prostu w tej kulturze. Dzięki, że przyjechałeś na dżem. No nie, no oczywiście, stary. Dobrze było cię widzieć i z chłopakami się, zobaczyć. Trzeba, trzeba się wspierać nawzajem.